Cześć, witamy Was na naszym kanale MetaPerspective, na którym komentujemy reklamy. Z Wami dzisiaj, jak zawsze, Gosia i Wojtek, a przed nami reklama Burger Kinga. Dość specyficzna, także oglądajcie. Sorry. No to już jest, to będzie dobrze. Już widzę, co tu się dzieje. Tak. Napisy lata 70. to mi pokazuje już stylistykę, która będzie do końca utrzymana. Tak jest. Tu się kłania. No tak. Zwróć uwagę na kolor. Słyszysz tekst? Tak. Pastisz, od razu. Szok. Pastisz, bardzo ładny, znakomity pomysł. O Jezu. Brutalne. Na czasie, tak. Tak się teraz kręci filmy, które się odnoszą do filmów z lat 70. przez cały czas, więc, które żerują na tym, co zbudował, co grindhouse'owe filmy zbudował Pulp Fiction. Idealne zgranie z muzyką. Tu. Bardzo ładne. O, to ładne, to mocne, to odważne. No, to nam Burger King przygotował niezły burger. Słuchajcie, świetna reklama według mnie. Ja zaraz tak szybciutko wyjaśnię, o co chodzi, bo to, co ja kocham kino i tutaj od razu mamy nawiązanie do, może zacznę od końca, czyli od lat 70. już sama kolorystyka napisów, kształty napisów, to są lata 70., gdzieś połowa mniej więcej. I mamy tu od razu sama stylistyka, to jest Roger Corman, to jest De Palma, to są filmy klasy B wyświetlane w grindhouse'owych kinach. Oczywiście to jest to, co potem Tarantino nam z powrotem przywrócił do łask. Pulp Fiction między innymi oczywiście. Świetne to jest. Od razu widać, że to jest target młodzież, znakomicie zrobione, bardzo odważne, ponieważ to jest bardzo jakby mocna reklama, oczywiście zrobiona w stylu hollywoodzkim, czyli kopnięcia, zwolnienia, to wszystko, co mamy w superbohaterskich filmach. Ale również pastiszowa muzyka, która do tego bardzo pasuje. To jest to samo, co jeżeli widzieliście film Nobody, oni się biją i zamiast dynamicznej muzyki jest bardzo wolna, tkliwa muzyczka. Tutaj to jest zabieg doskonale jakby skopiowany z tego. Natomiast tekst jest ułożony dokładnie pod reklamę. On opowiada całą tą historię, że pozbywamy się sztucznych składników, tak? Ponieważ są to naturalne składniki kontra składniki sztuczne, które są niezdrowe. A co w tym wszystkim dodaje pikanterii, że się tak wyrażę, przy burgerze, to jest to, że to jest ten napis. Wisienka na torcie, czy może ketchup na burgerze. Przepraszamy, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. To jest reklama Burger Kinga, który przyznaje się do błędu, jednocześnie na tym oświadczeniu skruchy buduje zupełnie nową jakość i podbija jeszcze swoją wartość. Tak? Krytykując siebie, dodaje wiarygodności swoim produktom. To jest bardzo inteligentny zabieg. To prawda, bo jeżeli zastanowimy się, kiedy marka przeprasza,
Marka przeprasza, kiedy jest przyłapana na czymś, kiedy wydarzyło się coś, co jest niezgodne z ich wizją, polityką, niezgodne z wartościami, ze społecznie akceptowalnymi normami. I wtedy marka przeprasza. OK, robimy oświadczenie, wyciszamy historię, przyznajemy się do błędu, idziemy dalej, produkujemy jakby nowe komunikaty. Co zrobiłaby marka standardowo, która wprowadza wolne od chemii produkty? No, zrobiłaby reklamę o tym, jak ich produkty są czyste, ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. A co robi Burger King? Burger King stworzył reklamę bardzo drogą. Są dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? Z jednej strony pokazujemy, zachowaliśmy się źle, cała chemia, która była w naszych produktach, konserwanty i tak dalej, to nie było to, do czego dążymy. Tak, przepraszamy, że nie zrobiliśmy tego wcześniej, ale lepiej późno niż wcale, To tak? ja wiem trochę inaczej to powiedział, szczerze mówiąc, bo oni nakręcili tą reklamę i gdyby nie było tego napisu tutaj, Tak. nic by się nie stało. Ta reklama w dalszym ciągu byłaby świetna. Ale byłoby, że wiesz, że niszczymy te składniki i teraz wprowadzamy nowe i tak dalej. Że oni pokazują proces niszczenia, tak? Tak, Wpadli na tak. pomysł, żeby pokazać proces niszczenia w sposób bardzo spektakularny i fajny. Unaocznić ludziom, że jakby młodym ludziom, szczerze mówiąc, zrobić z tego elementu uzdrawiania swojego produktu story. I to jest bardzo fajne, bo zwykle ludzie poprzestaliby na tym właśnie pokazywaniu. To jest nowy, zdrowy produkt, fajnie, jemy go i on nie ma tego. Tu jest przewrotne pokazanie usuwania tych rzeczy w sposób komiksowy, Ale zobacz, superbohaterski. To nie jest takie przepraszanie, to było złe, a teraz jest dobre. Nie, to też było dobre. ja bym to raczej odbierała To jest jako takie- odpowiedzialną to jest takie- społecznie. to jest takie- Nie, jest większe zrozumienie tej problematyki. Ludzie są bardziej świadomi. Uważam, że pewne rzeczy były błędne. Że to jest puszczenie oka bardzo inteligentne puszczenie oka do widza. Przepraszamy, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. I tu mamy zbudowane, jak mówię, dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest takie, że o Boże, wybaczcie nam, tylko odwrotnie. Jesteśmy mądrzy, że dostrzegliśmy Tak. i to jest takie jakby bardzo przewrotne i śmieszne, a nie takie korzenie się, o przepraszam, że nie. No nie, absolutnie nie. Przepraszamy, że nie zrobiliśmy wcześniej. Okej, ale to jest takie cwaniackie, takie fajne. Wpada superbohater, pach, rozwalił to wszystko, powyciągał ich. No właśnie, bo Wszystkich ukrytych. rozbierając to na części, zobacz, kogo mamy jako superbohaterów nowych Burger Kinga i zobacz starych. Nowe to są zupełnie zdrowe produkty, postacie stworzone ze zdrowych produktów, czyli mamy tam cebulę, tak, mamy tam warzywa, a jeżeli mamy ogórka, a jeżeli spojrzysz na postacie, które oni wywlekają, to są jakieś właśnie takie chemiczne stwory niewiadomego pochodzenia. I teraz najważniejsze to, że je wywlekają, prawda? Tak. Chodzi o to, że Burger King sam pokazuje, że Bo to jest w ich restauracji, wiesz. że to jest wszystkie te rzeczy złe były ukryte. Tak, Ukryte, tak, on się do właśnie. tego przyznaje. Ale przez to przyznanie się i przez ten napis, który się pojawia, że jeszcze wcześniej tego nie zrobiliśmy, on zyskuje w oczach konsumenta. Patrz, oni sami pokazali to wszystko, co było złe, więc na pewno teraz jak pokazują, że jest dobre, to na pewno jest dobre. Tak, 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 Lepsze, bardzo dobre. 100 razy lepsze w ogóle, są znakomici. Patrz, oni sami pokazali swoje wady i na tym budują tak naprawdę Tak. fascynację młodych ludzi. Kurczę, patrzcie, oni sami pokazali, oni ukrywali to, przyznali się do tego. Zobacz jak Jacy są wywlekają, wspaniali teraz, tak? zobacz jak w tej scenie, jak wywlekają, gdzieś ukryte, gdzieś drobnym maczkiem pisane, tak? Gdzieś... dokładnie. Gdzieś tam jest ten astery, gdzieś tam jest ta Tak. gwiazdeczka, ale I zobacz, zawiera gdzieś to. ukryte w wentylacji, wywlekają, A tak? tutaj oni robią wiwisekcję, oni po prostu robią, wiesz, rejtana. Tak. Pach! Zobacz! Tacy byliśmy, tu było złe, to wszystko miałeś, jadłeś to, teraz tego nie będzie. Zobacz, rozwalamy to jako firma, odcinamy się od tego. Tak, to jest takie Jesteśmy odcięcie grubą świetni kreską. Po prostu, zobaczcie, jacy jesteśmy świetni, pokazujemy wam wszystko, macie przed oczami, nic nie ukrywam, nie mamy już nic do ukrycia w tym momencie. Po Wiesz prostu co, kiedyś- byliśmy, poszliśmy, wyczyściliśmy, przychodźcie, macie zdrowe jedzenie, jest wspaniałe. Wiesz co, kiedyś jedna pani profesor z Uniwersytetu Wrocławskiego powiedziała mi bardzo interesującą rzecz, że ona nie zdziwi się,
jeśli McDonald's za 20 lat będzie knajpą wegetariańską. Powiedziała coś takiego. I ja patrząc na tę reklamę burgera, myślę sobie, że nie zdziwię się, jeśli za 10 lat Burger King odetnie się od burgerów mięsnych i powie, przepraszamy, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Nie zdziwię się, jeśli będzie taki trend, jeśli to będzie sprzedawać, to oni to zrobią. Jestem na 100% przekonana. I gdzieś mi to w głowie koresponduje, ta informacja. Może tak być, natomiast A zobacz, wracając nawet do tego kasusu McDonalda, że oni przez te lata zmienili przecież logotyp na zieleń, brązy, tacy się tworzą bardziej właśnie związani z ziemią, ekologią i dobrami. I obawiam się, że to jest właśnie ten kierunek. Tak jak w sumie, jak tak rozmawiamy, to tak myślę, że to jest dostosowanie do trendów. Myślę, że to jest dobre spostrzeżenie. Natomiast z punktu widzenia jakby samego pomysłu, tak, jest to doskonałe połączenie wszystkiego ze wszystkim tak naprawdę, bo jest tutaj, jak widzisz, jest to charakterystyczna rzecz dla Burger Kinga, to są te płomienie, które tam gdzieś się wytwarzają. I te płomienie są obecne w całym tym klipie. Tak, One utrwalają jeszcze wizerunek. Zobacz, tutaj tak. Ten brand hero przecież burgera, on który się jest tam- na zewnątrz, on się tam ten piecze szef. przez cały czas. Szef, on się piecze, tak. I przez cały czas jest to jakieś epatowanie ogniem. To jeszcze podkreśla jakby ten wizerunek marki, to charakterystyczne cechy, czyli wypiekanie burgera. A czekaj, jeszcze jedną rzecz zobaczyłam, że te wszystkie składniki zdrowe burgera, które są nowe, brand hero, że one wszystkie złączone tworzą tego Whoopera. Zobacz, jest mięso, tam jest dalej bułka, jest ogórek, pomidor i cebula. Oczywiście, że tak. Tak, One są w składzie. one są w składzie. Ja tego wcześniej nie zauważyłam. Zobaczyłam, że są zdrowe składniki naturalne, ale nie zauważyłam, że one one są wszystkie, częścią że właśnie jakie tego- postawisz obok siebie, to jest ekipa Whooper, tak? Że my jesteśmy Po Whooper. prostu No, tak. znakomicie to jest zrobione. Tu masz podwójna uczta, przynajmniej podwójny Whooper dla mnie, jako dla wielbicieli kina. Muzyka wspaniale do tego dopasowana, teksty, to się wszystko dzieje oczywiście w Burger Kingu, tak? I no, nie widzę tu słabych punktów, szczerze mówiąc. Nawet sama realizacja pół na pół, czyli nie ma tutaj CGI-ów żadnych, tak? To są postaci, które są, że tak powiem, no jest tam ten moment, kiedy płonie ten jeden z głównych bohaterów sobie tam i jest burgerem, który się smaży. No to jest troszeczkę efekt 3D, ale reszta to jest zrobione, po prostu są to ludzie, którzy są przebrani za różne produkty. I to jest fajne, bo to jest takie właśnie nawiązanie do starego kina, w którym tych efektów specjalnych 3D nie ma, a jest to zrobione troszeczkę inaczej, tak jak w Gwiezdnych Wojnach te wszystkie postaci, one były też nieanimowane, tak, na początku Lucas je potem oczywiście przerabiał bez sensu. I to jest piękne, ale z drugiej strony są zwolnienia, tak, są te wszystkie patenty, które w tej chwili są, no bez których kino współczesne, młodzieżowe, czy science fiction, czy jakiekolwiek inne sensacyjne thrillery nie ma po prostu racji bytu. To musi być uderzenie, zwolnienie. Także tu jest milion takich fajnych smaczków w sobie, perfekcyjnie zrealizowana rzecz. Także tutaj nawet jak, to jest taka rzecz, którą może nie każdy zobaczy, ale jak wywleka z góry tego jego śmiecia niedobrego, sztucznego i zrzuca go na stół. Ten stół jest podpiłowany wcześniej i to widać, że on się łamie w miejscach podpiłowanych. To jest też nawiązanie do takich filmów z Jackie Chanem, gdzie te wszystkie rzeczy musiały być troszkę nadpiłowywane, żeby lepiej się rozbijały. I ten ogień, który tam jest wszechobecny, ten ogień, który z jednej strony zabija i niszczy. Tak, a z drugiej strony przechodzi w kanapkę. To Tak. jest kanapka, która jest tym ogniem niby naturalnie przyrządzana i świeża tak bardzo przez to. Także ten element ognia, który zawsze jest obecny w burgerze, gdzieś jest utrzymany przez całą tą reklamę. Nie wiem, czy my przypadkiem nie nadinterpretowujemy tego, ale to nieważne. W każdym razie Nie sądzę, dlatego że zobacz, w tej scenie przed pakshotem, przed wejściem produktu jest idealnie, jak on rozpala wszystko
rozpala No, wszystko i zobacz, i masz od razu przejście w ogień, więc to nie jest nadinterpretacja. Obecny tutaj to jest taki trademark troszeczkę. Głodna się robię, nie wiem, czy słyszysz, że mi w brzuchu burczy, po prostu zjadłabym takiego upera, na mnie ta reklama działa, ale takiego właśnie, bez artificial ingredients. Już wszystko zjadłem. Poprzestańmy na tym, ok? Czekamy na Wasze opinie. Zostawcie nam w komentarzach Wasze przemyślenia, informacje, co sądzicie o tej reklamie. A może zobaczyliście coś, czego my nie zauważyliśmy? Chętnie się z tym zapoznamy. Jeżeli macie jakieś reklamy, które chcielibyście, żebyśmy skomentowali na naszym kanale, to oczywiście wysyłajcie do nas i będziemy rozkładać je na czynniki pierwsze. I spojrzymy na je z metaperspektywy. Jak zawsze. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i będziecie zawsze wtedy na bieżąco z nowymi odcinkami. Do zobaczenia w kolejnej edycji.